Jako dziecko całkiem sporo biegałem i wróciłem do tego po dłuższej przerwie w zeszłym roku. Zainspirowany historiami innych postanowiłem przebiec maraton. Udało się, a po drodze przebiegłem jeszcze 2 półmaratony i bieg 3 kopców w Krakowie. Kiedy planowaliśmy wyjazd na Sardynię, przypadkiem trafiłem na reklamę biegu Chia 21. Jest to półmaraton, który odbywa się co roku na południu Sardynii w miejscowości Chia. Termin biegu idealnie wypadał przed końcem naszego wyjazdu. No i postanowiłem wziąć udział. Na miejsce przybyliśmy dzień wcześniej, zaparkowaliśmy praktycznie przy samej linii startu, odebrałem pakiet startowy i tak się zaczęło. Została godzina do startu, ja dalej w piżamie. Trzeba by się zbierać. Stoimy na parkingu pod samym startem. Straszny ruch się tu zrobił, chyba dużo uczestników będzie, więcej niż myślałem. Mam ze sobą parę rzeczy. To jest koszulka jeszcze z maratonu w Krakowie. Chyba najcieńsza z tych co mam, a ma być bardzo ciepło. Ale wczoraj dostałem tutaj od organizatorów jeszcze cieńszą koszulkę. Zastanawiam się, czy nie pobiec w niej. Chyba tak zrobię. Muszę teraz zdecydować i przypiąć numer startowy z tym czujniczkiem. Jakiś taki dali ten czujnik, nie wiem, on ma baterię w środku, jest taki gruby, ale trochę to uwiera. Znaczy, no, czuć to. Dobra, zebrałem się. Ja tu nic nie będę rozumiał, oni po włosku mówią. Ale wydaje mi się, że momentami mówił po angielsku ten gość. Chyba mówi, żeby się rozgrzewać. Od pół godziny. Fare adesso in questo momento perché non c'è più tempo. Dobra, idę się trochę poruszać. Pierwszy trening 5 km spokojnym tempem, lecimy. Dobra, połowa dystansu. Nie jest źle, ale spadek formy względem zeszłego roku jest tragiczny. Biegnę tempem, nie wiem, 6,5. Cały czas mam zadyszkę. Jeszcze dzisiaj jest strasznie ciepło. Okej, kończę 4 kilometr. Jest naprawdę zaskakująco ciężko. Jak porównam to do biegu jakiegokolwiek wcześniejszego półmaratonu czy maratonu, biegnę teraz wolniej, jestem potwornie zdyszany i zrobiłem 4 km. To jest 1/5 półmaratonu. Nie wiem, czy zdążę się przygotować. Jest ciężko. Dobra, zrobione. Zajebiście gorąco. Zajebiście ładnie. Dobry. Cześć. No cześć, dzień dobry. Czekałeś? Fajnie. Czwarty kilometr, czas na żela. Bieg zapowiadał się dość ciężko, głównie przez upał i przewyższenia w drugiej połowie trasy. Na szczęście początek był płaski i szło dość gładko. 5 kilometr, z wodą zawrotka i jedziemy dalej. Sporo wody, prawie 600 ml. A bałem się, że będą kubeczki, będę musiał je zatrzymywać, żeby pić. Robi się strasznie gorąco. Ciężej mi tętno utrzymać tam poniżej 170, tak jak sobie założyłem. Pijmy. Kilometr mi to zajęło, ale wypiłem do dna. Strasznie gorąco się robi i bezchmurnie.
Rozplanowałem sobie żele co 4 km. 4, 12, o, już majacze. 4, 8, 12, 16. Punkty z piciem są co 5. Zobaczymy jak to wyjdzie. Zbliżamy się do linii startu i wbiegamy na drugą pętlę. Druga pętla będzie trochę cięższa. 3 podbiegi. Jeden taki dłuższy, ale mniej stromy i 2 takie pierońskie. Tu było w miarę płasko, w miarę stałe tempo cały czas. Na szczęście jakieś chmury są jeszcze. Chyba widzę moich kibiców. Mango! Cześć! No to ja! Czekaj ładnie, jeszcze drugie tyle. Na Sardynię dotarliśmy 3 lutego. Tutaj pogoda była wtedy zdecydowanie lepsza niż w Polsce. Idealne warunki na przygotowania biegowe. Zaczynałem prawie od zera, bo odkąd regularnie biegałem, minął prawie rok. Bieg miał się odbyć pod koniec kwietnia, więc wychodziło idealnie 3 miesiące na spokojne przygotowanie. Chciałem więc wrócić do regularnego biegania i potraktować ten bieg jako takie biegowe zakończenie przygody na Sardynii. Zaczyna się pod górę. Dobra, nie jestem pewien, ale to jest chyba ten drugi podbieg. To już ten stromy. Przynajmniej tak wydają się mówić moje nogi. Ci już mają z górki. Tam już widać przełęcz. Jest 150 metrów, 200 do zrobienia. No i jest. Najgorzej, że teraz z niej zbiegamy, a potem znowu na nią wybiegamy. O. Dobra, 15,5. Teraz już tylko do mety. Do tego startu postanowiłem trochę poeksperymentować. Przy wcześniejszych biegach korzystałem z gotowych programów w moim Garminie. Tym razem przygotowywałem się z pomocą aplikacji Runa. W aplikacji ułożyłem sobie program na 12 tygodni i prawie wcale się go nie trzymałem. Planowałem też uzupełniać to wszystko sesjami kalisteniki, rolowaniem, rozciąganiem. Brzmiało to pięknie na papierze, a w praktyce wyszło jak zwykle. No dobra, nie było może tragedii, przez cały ten okres zrobiłem prawie 20 treningów, wychodzi jakoś 1 do 2 tygodniowo, ale na starcie czułem, że nie do końca jestem gotowy na ten dystans. Ostatnie pół roku nie biegałem więcej niż 14, więc obawiam się, że może tu być ciężko. Jeszcze jeden dość ciężki podbieg będzie. Dobra, założyłem sobie, że próbuję przebiec poniżej 2,15 całość. Jak utrzymam to tempo, jest całkiem realne. Tylko nie zajechać się na podbiegu i potem już cisnąć do mety 3 km. Na razie jeszcze spokojnie. Zaczyna się piekło. Easy part. We go down now. Sì. Adesso bello. Bello sì. Sì, sì, sì. Prima no, Ah, no, salita no, no. pesante. Ja. Dobra, 500 metrów jest bardzo ciężko. Muszę utrzymać to tempo,
poniżej 6, żeby się zmieścić w godzinie, 2 godzinach 15. Coraz ciężej. Nogi wysiadają. Tętno już ponad 180, a już nie patrzę. Muszę utrzymać. Jeszcze 2 minuty. Widać metę. Słychać muzykę. No i co? Dobiegłem. Czas może nie najlepszy, ale było mi to totalnie obojętne. Ostatecznie ten bieg pobiegłem czasowo znacznie gorzej niż moje poprzednie półmaratony, ale od samego początku nie nastawiałem się na bicie rekordów. Staram się od jakiegoś czasu podchodzić do życia z trochę większym dystansem, nie zastanawiając się po kilka razy nad każdą decyzją. Dla mnie największą wartością była atmosfera tego wydarzenia. Miejsce, ludzie, to dawało mi super energię. Wydaje mi się, że o to właśnie chodzi w sporcie, szczególnie jeśli robimy to hobbystycznie, bo nakładanie sobie presji, kiedy nie jest się zawodowcem, często przynosi odwrotny efekt. I właśnie to najbardziej stąd zapamiętam. Nowe doświadczenie.